Ja pomagam, prosząc was, żebyście pomogli. To jest bardzo dobra pomoc. Że mieszkamy na 3 metrach sześciennych. Bo my jesteśmy dalecy od ideału, dalecy od tych wyobrażeń. A może ma ktoś jakieś drewno na zbyciu? To nie jest tak, że jesteśmy bałagarzaniami, bałagarzenia. Naprawdę chciałem się dobrze przygotować do tej podróży. Chciałem wyremontować chciałem, żeby wszystko było na czas, na miejscu, ale się nie udało, ja nie wiem dlaczego. 7 lat wiedziałem, że wypłynę, 2 lata już naprawdę intensywnie do tego się przygotowywałem. Ostatni miesiąc to nie spałem, tylko i nadal nie zdążyłem. Tu gotujemy, tutaj śpimy, tutaj sramy, tutaj jemy, tutaj myjemy gary, tutaj żeglujemy, tutaj wiemy, gdzie jedziemy, tutaj trzymamy rzeczy. Parę dni temu w porcie stałem pomiędzy 2 jachtami. One nie były luksusowymi jachtami, po prostu jeden miał 52 futy, drugi był też w miarę ładny, trochę krótszy. I ja tak stałem, myłem zdaje się zęby i tak sobie patrzyłem i tak się przymierzałem. Mówię, kurczę, ta moja łajba ledwo wystawała powyżej pływającego pomostu, bo taki był zdrowy pomost. Ja mam niską burtę, ja ledwo wystawałem. Ja mówię, ja wyglądam jak tratwa ratunkowa dla tych jednostek. Ja wyglądam jakbym tam nie pasował, a w ogóle moim marzeniem jest dopłynąć do Arabii Saudyjskiej i wpłynąć do ich portów. Tam stanąć i powiedzieć, nie wiem, pani da, pożebrać. Dlaczego bieda rejs? To trzeba pokazać. Tutaj nie wygląda i tu nie ma wyglądać i tu nigdy nie będzie wyglądać. I żyjemy w ciasnej, małej, 30-stopowej łódce, która wciąż wymaga remontów. Dlaczego to tak wygląda? Czy my nie dbamy? Nie, my dbamy na tyle, ile możemy. Teraz po prostu idziemy na fali i wszystko się kapcie z gaciami po prostu powymieszały i tak to ma wyglądać. Nie przygotowałem jachtu ani technicznie, nie wyposażyłem go w standardy dzisiejszej żeglugi morskiej. Nie dbam o jego wygląd. Po prostu płynę i z dnia na dzień gdzieś coś dokręcę. Trochę idę do przodu, trochę nie. Obecne łódki są naprawdę bogato wyposażone. Teraz ciężko jest sobie pomyśleć, że możesz płynąć w rejs po Zatoce Gdańskiej bez ICE-a. Ja myślę, że bieda rejs wzięła się raczej z takiej mojej przekory, takiej próby oderwania się od standardów bezpieczeństwa, ale zrozumcie mnie dobrze, tych na wyrost. Bo moim zdaniem na przykład ICE wyłącza w dużym stopniu rozumowanie. Osoba używająca ICE-a nałogowo bez ICE-a nie nabędzie umiejętności i nie będzie w stanie samodzielnie określić tych kursów. ICE to jest świetne narzędzie, ale to jest to jest narzędzie dla osób już doświadczonych, które mogą posłużyć się też innymi umiejętnościami. Ten temat jest co najmniej kłopotliwy, bo pewnie, dlaczego nie? Lepiej mieć, jak nie mieć. Lepiej mieć radar, jak nie mieć, ja nie mam. Lepiej mieć 2 EPIRBy, nawet 3, a najlepiej osobiste, jak nie mieć, ja nie mam. Lepiej mieć radio dalekiego zasięgu, jak go nie mieć, ja nie mam. I dobrze jest mieć telefon satelitarny, a ja nie mam. To jest oczywiste, że najlepiej jest mieć wszystko i najlepiej tego nie używać, albo jednak używać, żeby umieć używać. Nie wiem, gdzieś ja jestem zawieszony pomiędzy tym wszystkim. Jak ja się dowiedziałem, ile bym musiał wyłożyć kasy, żeby przygotować jacht do rejsu oceanicznego, morskiego, do dalekiej wyprawy, żeby on był absolutnie przygotowany pod każdym względem, to ja mówię, to ja popłynę moją tratwą, która ledwo się unosi na wodzie, będę ją tam dłubał, będę ją remontował, będę improwizował. Tutaj panuje totalne druciarstwo, po prostu jakby wszedł tutaj inżynier, to by się przeżegnał i wyszedł. I dlatego to jest bieda rejs. Tak wygląda
moje pojęcie biedy rejsu. Ja na pewno jestem gdzieś w dolnej skali jachtów przygotowanych do wyprawy morskiej. To jestem pewien. A mimo tego brnę w to, nie wiem z jakimi konsekwencjami. No nie wiem. I to jest moja filozofia biedy rejsu. Jest bajzel. Ja wiem, ja mam taką świadomość. To nie jest tak, żebyśmy nie chcieli mieć posprzątanej łódki. Problem jest taki, ja wiem, że będziemy mieć głównie nagranie ręczników dwóch. To nie chodzi o to, żebyśmy nie chcieli mieć posprzątanej, ładnej łódki. Problem polega na tym, że mieszkamy na 3 metrach sześciennych, no może 6 metrach sześciennych. I słuchajcie, żeby tutaj był porządek, to musielibyśmy stać w jednym miejscu, nie ruszać się, nie potrzebować żadnej rzeczy, która jest włożona gdzieś teraz pode mną, bo teraz, żeby ją wyjąć, cokolwiek niech to będzie, przypuśćmy buty do biegania, to musimy zdjąć materac, zdemontować koje, dostać się pod te wszystkie wory, wyjąć buty i wykonać czynność w odwrotnej kolejności. Ale jak ja pobiegam, to ja te buty będę chciał tam włożyć. Więc nikomu nie chce się tego robić. To nie jest tak, że jesteśmy bałagarzaniami, wiecie, kim nie jesteśmy. To nie jest tak. Ja lubię porządek, ja uwielbiam porządek. Asia też uwielbia porządek. Próbujemy, ale się nie da. Żyjąc na tak małej powierzchni, po prostu się nie da. Tu panuje wieczny bałagan. Ja bym wam chciał pokazać... Ja nie chcę robić takiego... Ja wiem, że to wygląda nie najlepiej. No bo to jest bieda rejs. I tu nie ma fałszu. Ja jestem z wami szczery do bólu. Tak to wygląda. Tu nie jest wygodnie, tu nie jest przyjemnie. To jest jedyne okno, jakie mamy, które wpuszcza nam trochę światła. A tak to siedzimy w norze ciemnej z jedną lampką. No i musi wystarczyć. Ciężko jest mi wytłumaczyć komuś, kto nie żeglował, kto nie ma styczności z trudami żeglugi, z tym, że tutaj bardzo ciężko jest sprawić, żeby przedmiot po prostu się nie przemieszczał, nie poruszał. Ciężko jest wytłumaczyć słowami, jak ciężko jest tu żyć. I mógłbym po prostu wam tego nie pokazywać. Tego całego bałaganu, tej pościeli rozwalonej. Ta pościel też zabezpiecza pewne rzeczy. Ona ma sens, dlaczego tak leży, a nie inaczej. To nie jest proste to wszystko wytłumaczyć. I mógłbym was okłamać, posprzątać, powiedzieć, zobaczcie, jaki mam piękny jacht, jak to wszystko ładnie wygląda, jak my sobie w świetle zachodzącego słońca żeglujemy, ale tak nie jest. My żyjemy w ciągłym jakimś takim natłoku przekładania, przestawiania, szukania rzeczy. Nie możemy znaleźć dla nich miejsc prawidłowych, ale dlatego to jest bieda rejs, bo my jesteśmy dalecy od ideału, dalecy od tych wyobrażeń wymarzonych, pięknych wyobrażeń o żeglarstwie, jakie ono by nie miało być. My się kładziemy, bo jesteśmy zmęczeni. Jak jesteśmy zmęczeni, to już nie zależy nam za bardzo na tym, na czym my się kładziemy. Dlatego to jest bieda rejs. Dla mnie bieda rejs to jest brak wyposażenia. To jest brak moich umiejętności, bo ja płynę tam, gdzie mnie jeszcze świat nie widział. Ja znam trasę do Polski z Norwegii, i nic poza tym, a płynę niemal dookoła świata, jeżeli się uda, a Europy co najmniej. Bieda rejs to jest brak wyposażenia, umiejętności, to jest brak przygotowania jachtu. To jest moje rozumienie słowa bieda rejs i to jest chwytliwa nazwa i jakoś to się wszystko musi nazywać. Dodatkowo bawię się YouTube'em, który mnie tylko kosztuje, powtarzam, tylko kosztuje. Mam tę świadomość, że ja i moja bieda i mój bieda rejs to tylko nazwa. To, co robi Wojtek Chmielecki na kanale Sail Trump, to, co on robi, to jest dopiero bieda rejs. Ja nie wiem, jak to nazwać. Po prostu to, co on robi, to jest poza skalą mojego wyobrażenia i dlatego tak bardzo mimo wszystko go
wspieram w tym, co on robi. Ja Wojtka głęboko i uczciwie, szczerze podziwiam za jego wytrwałość. Mógłbym wymieniać długo, ale w zasadzie przychodzi mi tylko wytrwałość. Po prostu jest tak zakręcony, jak ja będę na starość pewnie. I chciałbym go wspierać dalej. I wiadomo, że to są jego wybory, jego styl życia, ale może którejś z was w garażu, w stodole, w komórce, w piwnicy zalega coś, co po prostu by mu się przydało. Może macie jakieś narzędzia, z którym Wojtek mógłby zrobić naprawdę dużo w tej swojej misji samobójczej, a wy nawet nie wiecie, nie macie pojęcia albo nie użyjecie, wiadomo, że jak coś zakopaliście na dnie piwnicy, to wyciągniecie za 20 lat i będzie niesprawne po prostu. A może ma ktoś jakieś drewno na zbyciu, albo pakę gwoździ? Słuchajcie, ja jako wolontariusz ogłaszam się, że zbieram. Ile wejdzie na Gauzdala, zbieram i jadę do Wojtka i mu podrzucam. Z tymi gwoździami to odnośnie jeszcze wyporności jachtu, musimy to jeszcze dogadać, ale drewno można spławiać, słuchajcie, mogę ciągnąć je. Może coś macie, kontaktujcie się, piszcie, znajdziemy adres, znajdziemy kuriera, znajdziemy rozwiązanie. Może po prostu jakoś wspólnie możemy pomóc w jakimś najmniejszym stopniu, każdy. Ale słuchajcie, nas jest tysiące, Wojtek jest jeden i możemy taką... no to coś innego, to się wytnie. Możemy taki gest spontanicznej dobroci, takiej... to się jakoś nazywa, to są trudne słowa, no wiecie, o co chodzi. Po prostu możemy pomóc. Ja pomagam, prosząc was, żebyście pomogli. To jest bardzo dobra pomoc. Bo dla mnie to on jest taką kwintesencją polskiego DNA. Nie ma, że my się urządzimy w każdym otworze my się urządzimy. Nie ma, że ciężko. My nie damy rady, to trzymaj mi piwo. I Wojtek robi to w swoim indywidualnym, wyjątkowym stylu. Ja nie wiem, co on robi, naprawdę nie wiem, co on robi. Ja nie wiem, co on chce z tą łódką, czy on chce ją wyremontować, czy zatopić. W zasadzie obydwie opcje są moim zdaniem równie prawdopodobne i pożądane. Może nawet ta druga bardziej. Ale to jest jego życie, a my możemy po prostu pomóc i być dumni, że jest naszym rodakiem. W taki inny sposób, bo mimo tego, że on nie ma jakiejś wielkiej misji, to on pokazuje nam, że można być absolutnie, nie chcę powiedzieć upartym, ale wytrwałym. Można być wytrwałym, można dążyć do celu, nawet jeżeli ten cel jest strasznie trudny do osiągnięcia. Głęboko wierzę, że my jesteśmy pięknym narodem, z ogromnym potencjałem. Czasami się potykamy. Udowodniliśmy sobie, a nawet światu w niektórych przypadkach, że kto jak kto, ale my potrafimy być solidarni. Teraz w życiu, w ciągłym wyścigu szczurów o lepsze jutro, o lepszy dzień, o spokojniejszy dzień, o bogatszy dzień, myślę, że troszeczkę jesteśmy zagubieni. Patrząc na życie Wojtka, na to, co robi, wielu z nas nie rozumie, jak tak można. Dlaczego on chce być morskim żulem z wyboru? Co on robi? To jest niegodne. Świat pędzi w innym kierunku. I właśnie dlatego Wojtek jest nam potrzebny. On i jego syzyfowa misja. On jest nam potrzebny, żeby się na chwilę zatrzymać, zastanowić, czy naprawdę ten bieg do doskonałości to jest sens życia? Może są inne sensy? Myślę, że nie chodzi o to, żeby go naśladować. Dla mnie Wojtek to jest po prostu ikona. To jest sposób na to, by się jednak zastanowić, zatrzymać, zwolnić, przemyśleć, dojść do własnych wniosków. Poświęćcie 3 sekundy, albo 3 minuty, albo 3 godziny. Po prostu się zastanówcie.
zatrzymajcie się nad tym, co mówię i się chwilę zastanówcie. Nie wiem, czy znacie to uczucie, kiedy pomagacie bezinteresownie, ale nie wtedy, kiedy się do niego przygotowujecie, analizujecie, co możecie dać. Nie wtedy, kiedy analizujecie, czy to warte, czy to macie na to czas, czy macie na to przestrzeń, czy wam nie szkoda. Nie to uczucie. Jak wracacie do domu, a w myśli macie pomogłam. Nic za to nie chcę. Zrobiłam to dla ciebie. I życzę wam, żebyście czuli to w sobie czasami. Wierzcie mi lub nie, ale kiedy pomagamy komuś bezinteresownie, to nie robimy tego dla niego. Robimy to tylko dla siebie. Ale można to zrozumieć dopiero kiedy się tego doświadczy. Tyle mogę zrobić. Dziękuję za czas.